Pytam się, gdzie moja babuszka? Mówi, twoja babuszka już pomierła. No i musiałem sobie tam dawać radę sam. Utrzymywałem się z łapania susłów. Pochodzę z rodziny ziemiańskiej, z Wileńszczyzny. Moi rodzice mieli majątki, znaczy rodzina Bogdanowiczów miała 4 majątki, które znajdowały się w odległości kilometra od granicy bolszewickiej przed wojną. 3 dwory, a 1 był pałac, bo zawsze się nabijali z tego pradziadka, bo on był snobem i wybudował sobie pałac. Także były 3 dwory i pałac, z którego zresztą przed wojną zostałem wywieziony na Syberię, bo tam akurat byłem. W 1939 roku moja matka miała problemy z sercem, wyjechała do Rabki, do sanatorium. Ojciec pojechał ją tam odwiedzić, a mnie podrzucili do sąsiedniego majątku, tego, o którym mówiłem, tego pałacowatego, do mojej ciotki. Jak wybuchła wojna, przerażeni próbowali się przedostać na Wileńszczyznę, dotarli do Wilna, do Warszawy. Z drugiej strony weszli Rosjanie i podzielili Polskę na pół. Znaleźli tutaj przemytnika, który przekradał dzieci przez tą demarkacyjną granicę. Dali mu pieniądze, które pożyczyli zresztą, bo nie mieli. On tam przyjechał, gdzie byliśmy już skoszarowani do wywózki. W czwartek o godzinie 6, a transport odszedł o 4. Także 2 godziny zadecydowały o tym, kim jestem, jaki mam charakter. Bo zostałem wywieziony na Syberię. No i zapakowali nas w Dołchinowie. To było takie miasteczko, gdzie była stacja kolejowa. Wszystkich nas tam zwieźli. Pamiętam, to była wiosna jakaś, roztopy takie. Jak jechaliśmy, to pamiętam. I przez jakąś rzekę, roztopy były, ten wóz, którym nas wieźli, to tam aż woda podchodziła powyżej kół. No i zapakowali nas towarowo, oczywiście wagony, gdzie były tylko takie zrobione dziury i powieźli na tą Syberię. Syberia no to jest szczególny rozdział w moim życiu, ponieważ przyjechała tam babcia, żeby się mną zaopiekować ze strony matki. Tutaj na tym zdjęciu właśnie jest to piękna kobieta, znała 11 języków, nawet Swahili. I przyjechała tam na swoje nieszczęście, została wywieziona na Syberię. Przeżyła tam tylko pół roku, zachorowała na zapalenie płuc. Pamiętam ten czas, no wtedy miałem 8-9 lat. Kiedy chodziłem do niej do szpitala i ona tam dostawała jeść. I zostawiała wszystko dla mnie. To był najlepszy okres mój na Syberii. I kiedy pewnego dnia przyszedłem do szpitala, patrzę, łóżko jest puste, pytam się, gdzie moja babuszka? Mówi, twoja babuszka już pomierła. No i musiałem sobie tam dawać radę sam. Różne wykonywałem, że tak powiem, jako 8, 10, 13-letni chłopak zawody. Był okres, że utrzymywałem się z łapania susłów. Suseł po rosyjsku bardzo ładnie się nazywa suslik. W stepie susły miały swoje nory. I się chodziło w step z wiadrem wody, lało się do tej nory, takie widełki się robiło z gałęzi. Jak on wystawiał łebek, to się go łapało, zabijało się, zdejmowaliśmy skórkę, przybijaliśmy gwoździkami drewnianymi na desce, to się suszyło i przyjeżdżał facet, który te skórki skupował. Czyli był okres, że żyłem z susłów po prostu. Po czym jak już nastąpiła umowa między rządem polskim a radzieckim, to tam była duża grupa Polaków i stworzono, i właśnie powstał sierociniec polski. Nawet była 4-klasowa polska szkoła. Tak dużo było tam Polaków wywiezionych. No z Kresu przecież wywieźli około 800 000 Polaków, z tego wróciło, nie wiem, około 200 000, reszta tam została w piachu. No i w tym sierocińcu, no to też musieliśmy sobie skombinować, bo to jedzenie, co tam było, to było takie
Właściwie całe życie, całe te 6 lat ja byłem głodny. Oczywiście czasami człowiek zjadł kilo kartofli w łupinach, to się brzuch taki chudy, wszyscy tacy, chudzi, a brzuchy takie, przez kartofle wypchane, bo główne pożywienie były kartofle, ziemniaki. A ja byłem chłopcem, podobno mi ojciec potem po wojnie opowiadał, że który nie miał apetytu. I to ja na przykład, jak dostawałem obiad, to nie wolno mi wstać od obiadu, póki nie zjem. I nakrywali do kolacji, ja siedziałem i miałem pełne żuchwy, jedzenie, siedziałem tak nieruchomo podobno i to było zabawne. No ale tam się nauczyłem jeść. Mieszkałem u takiej babuszki, która miała 15 synów. 14 było na froncie. 15 syn był 16-letni i to był mój taki starszy kumpel. I ona mnie traktowała jak syna, Rosjanka. Przecudowna taka babuszka była. No i jak się wojna kończyła niemiecko-rosyjska, trwała jeszcze wojna japońsko-rosyjska. I te wojska rosyjskie, ci zwycięzcy jechali, ja cały czas grasowałem na dworcu, bo byłem potem już w tej mamlutce, gdzie nas tam odczepili, w tym miasteczku się przeniosłem i grasowałem na dworcu. Byłem w bandzie złodziei. To źle brzmi, ale nie okradaliśmy ludzi, tylko Lenin powiedział kiedyś, to robimy rewolucję, wszystko będzie wasze. Rosjanie traktowali wszystko, co jest państwowe, to można było kraść. Kradliśmy węgiel z wagonów. Ja potrafiłem, jako jeden z nielicznych, z biegu skoczyć do tego pociągu i z ten węgiel nas rzucać. No a moi koledzy tam, Rosjanie, bo to byłem w takiej rosyjskiej grupie, oczywiście byli ludzie starsi, którzy nam ten węgiel zabierali, bo oni nie potrafili wskoczyć do pociągu i potem trzeba było nas 3, takich 10-11-letnich chłopców, żeby pobić jednego starszego i zabrać mu ten węgiel. Była walka o węgiel. No, z tego węgla też żyłem, bo zaopatrywałem całą ulicę i dostawałem za to bochenek chleba albo kartofli, dawali mi jeść, jakąś zupę. No, także dawałem sobie radę nieźle. Doskwierało zimno, bo tam te mrozy dochodziły do 60 stopni nieraz. I na przykład Polacy, którzy tam przyjechali, oczywiście Polacy w butach przyjechali. Tam jakby ktoś chodził w butach, to nogi odmarzały, trzeba było mieć walonki. I pierwsza rzecz, jaką Polacy musieli zdobyć, to walonki, bo inaczej było po nogach, nogi odmarzały. Ja miałem nawet odmrożone te nogi na początku, ale to jakoś tak łagodnie, tak że mi to przeszło, bo niektóre odmrożenia to były straszne. Tam, gdzie ja byłem, to byli, nie wiem, Tatarzy, Kazachowie, Ukraińcy, czy Czeczeńcy, Niemcy, no wszystkie nacje były. Ale nie było jakichś takich narodowościowych konfliktów żadnych. Ja uważam, że największym wrogiem Polski jest Rosja, ale nie Rosjanie. Nigdy od Rosjan mnie jako Polaka nigdy nic złego nie spotkało. Powrót. To pamiętam, żeśmy wracali. Ja byłem już wtedy w sierocińcu polskim, utworzonym przez Andersa. I Anders wyszedł, jak wiadomo, z wojskiem do Iranu. Dużo sierocińców tam się zabrało z tym wojskiem, a myśmy byli za daleko, jakoś zostaliśmy tam. I kiedy w końcu zgodzili się na repatriację, po 6 latach i 3 miesiącach, oczywiście wagony były towarowe, tylko z dziurami zrobionymi, żeby się jako toalety. Rosjanie chcieli się nam, dzieciom, podlizać i doczepili 2-osobowe wagony. Dali nam nowe koszule, nowe spodnie, płaszcze, czapki, uszatki. Postanowiliśmy się przebrać dopiero przed granicą polską, żeby nie wozić do Polski tych ruskich wszy, bo byliśmy wszyscy zawszeni. W Brześciu nad Bugiem pociąg stał parę godzin. Wykąpaliśmy się pod tym tenderem, co bierze wodę do parowozu. Wyrzuciliśmy te łachy i wjechaliśmy do Polski w czystych ubraniach. I pamiętam, pierwsza polska stacyjka, nie pamiętam jej nazwy, pociąg stał parę godzin, ludzie wychodzili, płakali wzruszeni, że wrócili, całowali ziemię, a ja na murze tej stacyjki zobaczyłem napis, który ktoś na bas grał
Wtedy go jeszcze nie rozumiałem. Napisane było tak. Rano kasza, wieczór kluski, Polska nasza, rząd ruski. Wróciłem do innej Polski niż ta, z której wyjechałem. Matka moja potem, jak rozmawiałem z ojcem, bo jak wróciłem po 6 latach z tej Syberii, matka już nie żyła. Ojciec powiedział, że matka położyła się, powiedziała, że nie chce żyć, bo gdyby syn zmarł, to wychodziła na cmentarz, na grób. Tu gdzieś syn zaginął, ja byłem jedynakiem. Miała 35 lat i zmarła na serce. Także jak wróciłem z Syberii, to już matki nie miałem.